Cześć, jesteśmy w Chęt. Prędzej czy później musieliśmy tutaj dotrzeć z racji tego, że mieszkamy w pobliżu. Jak widzicie, jest ładna pogoda, zatrzymaliśmy się na kawkę, na ciasteczko i ruszamy dalej. Zaczniemy sobie od Muzeum Huis van Alleen. Możecie tutaj zobaczyć, jak ludzie jedzą, świętują, kochają. Ekspozycje od początku XX wieku. Muzeum jest pionierem polaryzacji, w jaki sposób dziedzictwo może przyczynić się do dobrego samopoczucia, zdrowia i jakości życia ludzi. André van Hove pracował w muzeum jako kustosz. Przez 25 lat był zaangażowany w organizację Hense Feesten. Zmarł w wieku 59 lat na raka. Za życia angażował się w życie kulturalne i społeczne miasta. O dniach Chętu opowiemy Wam później. Zrobienie ciekawego filmu o Chęt nie jest prostym zadaniem. Spróbujemy to zrobić z perspektywy własnej historii i doświadczeń. W końcu mieszkaliśmy jakiś czas temu w Chęt i niejednokrotnie przemierzaliśmy różnymi zakamarkami miasta. Nie będziemy Wam opowiadać o każdym zabytku czy historii. Mamy jednak nadzieję, że film pomoże każdemu z Was na swój własny sposób zaplanować wizytę w Chęt. Korzystając z rejsu po kanałach miasta, zostawcie przewodnikowi coś w rodzaju napiwku. To taka niepisana tradycja, te 2 euro zawsze się w portfelu znajdzie. Cukierki z Chętu Kuberdons, wynalezione tutaj przez aptekarza. Zwane noski z Chętu. Słodkie, dobre. Dokładne pochodzenie oraz nazwy cukierków oraz ich receptury nie jest znane. Istnieje twierdzenie, że powstały w wyniku nieudanej próby stworzenia przez aptekarza syropu przeciwkaszlowego z gumą arabską. Produkowane są w fabryce Heldhove w Eeklo i praktycznie nie są eksportowane poza granice Belgii, ze względu na krótki termin ważności spożycia. Nie przegapcie tego miejsca. To tu m.in. możecie kupić rejs po kanałach czy usiąść sobie przy nabrzeżu rzeki Leje, jednej z 2 najważniejszych rzek miasta. Ta druga to Skalda, ta sama, która płynie do Antwerpii, a potem do Morza Północnego. Mimo że Chęt jest w głębi lądu, to także ma połączenie wodne z Morzem Północnym. Z portu w Chęt prowadzi do morza kanał Terneuzen-Chęt. Trafiliśmy na bardzo gorącą aurę. Na chwilkę uciekamy od słońca. Jak już wspomnieliśmy, mieszkaliśmy w Chęt. Ten park nieraz stanowił dla nas oazę odprężenia czy ucieczki do chłodu czy natury. Park powstał w 1875 roku na miejscu holenderskiej cytadeli, zbudowany w latach 1819-1831.
Jest świetnym miejscem relaksu i pikniku dla mieszkańców i studentów. Znajdziecie go pomiędzy dworcem kolejowym St. Peters a zabytkowym centrum. Podczas budowy parku wykorzystano istniejące skarpy i relikty dawnej cytadeli. Znajdziecie tutaj także szereg rzadkich okazów drzew. Park jest obszarem chronionym. Polecamy także wstąpić do znajdującego się tutaj Uniwersyteckiego Ogrodu Botanicznego. Jest tak gorąco, że inaczej się nie dało. Piwo w sam raz na taką pogodę. Prawdziwy chill. I jazz. Bo Chęt to także miasto jazzu. Organizowany od 2002 roku Chęt Jazz Festival ściąga do miasta największe nazwiska. Niekoniecznie jazzowe. W obszarze parku znajdziecie także muzea. Smak to Muzeum Eksperymentów i Innowacji, klejnot sztuki współczesnej. Czy Muzeum Sztuk Pięknych, składające się z około 9000 dzieł sztuki, pochodzących od średniowiecza do XX wieku. Chęt to bardzo ważne miasto Belgii pod względem edukacyjnym. Studiuje tu około 72 000 studentów, najwięcej 41 000 na Uniwersytecie Chęt. Inne ważne uczelnie to Aalter University College, który jest katolickim kolegiem uniwersyteckim. Oferuje różne programy licencjackie. Hochent jest jednym z 17 flamandzkich uniwersytetów nauk stosowanych. Lucca School of Arts to katolicka uczelnia uniwersytecka we Flandrii z tytułami licencjata i magistra sztuk i technik audiowizualnych, sztuk wizualnych i projektowania, fotografii, projektowania wnętrz, budownictwa, muzyki, dramatu, projektowania produktów i szkolenia nauczycieli. Czy Odyssea, flamandzka katolicka uczelnia uniwersytecka. Wracamy do słońca. Przy okazji wycieczki po Brugge wspominaliśmy o kościele Świętego Pawła w Chęt. Właśnie przed nim stoimy. Katedra Bawona to najstarszy kościół miasta. Obraz Adoracja Baranka Mistycznego to największy skarb, jaki skrywa katedra. To składający się z 12 obrazów tablic dzieło Huberta i Jana van Eyck. Przedstawia dzieje biblijnego człowieka od upadku w raju aż do odkupienia. Ołtarz zamówiono u Huberta van Eyck, a po jego śmierci w 1426 roku został ukończony przez młodszego z braci Jana van Eyck. W katedrze znajdziemy również obrazy innych mistrzów.
teraz zabieramy Was na szczyt Belfortu. Belfort to symbol dobrobytu i niezależności Chęt. Ze szczytu dzwonicy rozciąga się piękna panorama na miasto. Chętni na wspinaczkę, ewentualnie wjazd windą, po zakupie biletu mogą się udać, by podziwiać miasto z góry. Tuż po śmierci Luca de Vos, wokalisty rockowej grupy Chorki, z dzwonicy zabrzmiał utwór Mija, jeden z największych flamandzkich przebojów wszechczasów. Fani zebrali się na placu, by opłakiwać jego przedwczesną śmierć. Luke odszedł pod koniec 2014 roku. Często jest wspominany choćby na antenie radia Studia Brusel. Jego murał znajdziecie przy ulicy Cranley. A jak chcecie się napić piwa, możecie wstąpić do Beer House, dom piwa. Jest tutaj bardzo wiele belgijskich piw. A my tam idziemy. Graffiti Street to ciągle zmieniająca się alejka. Uliczni artyści mogą tworzyć tu do woli. Miasto jest przyjazne ulicznym graffiti. Panująca otwartość na wolność przekazu wspaniale wpisuje się w charakter i klimat miasta. Jeśli jesteś fanem street art, to przyjeżdżaj koniecznie do Chęt. Warto wybrać się na poszukiwania graffiti po całym mieście. Sztuki ulicznej jest znacznie więcej. Istnieje nawet zasada, by nie niszczyć czyjegoś dzieła, jeśli jest ono dobre. Zachęcamy zajrzeć na stronę Kulturstadt Chęt. Znajdziecie tam nawet przewodnik, który pozwoli Wam znajdować więcej takich miejsc.
tym budynku nieco więcej znajdziecie na naszej facebookowej stronie. Ravenstein to ufortyfikowany zamek na wodzie z prawie nienaruszonym systemem obronnym. Obecny zamek pochodzi z 1180 roku i był rezydencją hrabiów Flandrii do 1353 roku. Później został przekształcony w sąd, więzienie, druk monet, a nawet jako fabrykę bawełny. Obecnie jest to muzeum i jest główną atrakcją turystyczną w mieście. Ravenstein jest również znany z tzw. bitwy o Ravenstein. Był listopad 1949 roku, kiedy studenci z Gandawy zajęli zamek. Odbywało się to m.in. w proteście przeciwko wzrostowi cen piwa. Jeśli traficie do Chęt w lipcu, nie możecie przegapić Dni Chętu. Jest to nawet nierealne, by przegapić. Nic, tylko zabierajcie znajomych, ewentualnie wpadajcie sami i poczujcie luz i wolność miasta. To jeden z największych folklorystycznych festiwali w Europie, obok Oktoberfest w Monachium czy Las Palmas w Walencji. Odbywa się od 1843 roku, wówczas kwitnącego portu i przemysłowego miasta. Kultowy zespół Prima Nocta widzimy już po raz trzeci. Pierwsze biesiady miejskie tworzono dla mieszczan i biesiad dla ludu. Burżuazja postanowiła wtedy zbliżyć się do mieszczan i biedoty. Na przestrzeni lat festiwal miewał różny charakter, aż do obecnego, w którym rozrósł się do gigantycznego wydarzenia. Dni Chętu to muzyka, spektakle teatralne, wystawy, darmowe i te płatne, czy słynne pole z muzyką świata na żywo. Ważnym elementem święta jest procesja, która przypomina nam początki świętowania w mieście, kiedy to postanowiono, by w tych dniach burżuazja otworzyła się na biednych, prostych ludzi. Przypomina także o Stropendraches, co by znaczyło po polsku nosiciele pracy. 3 maja 1540 roku fanatycznie katolicki cesarz Karol V upokorzył notabli z Chęt. Podczas buntu kazał aresztować przywódców powstania. Jako przykładną karę musieli przymierzać miasto z pętlą na szyi. Pętla nadal stanowi symbol dumnego oporu wobec wszelkich form tyranii złej władzy. Podczas procesji Chętstepesten możecie zobaczyć wielu mieszkańców z czarno-białą pętlą na szyi. To główne kolory herbu miasta. Tak zwany bal 1900, gdzie burżuazja i prości ludzie spotykali się na placu przy Koter, pozostał tradycją do dnia dzisiejszego. Bayreuth to bardzo ważne centrum kulturalne miasta. Usytuowany w dawnej dzielnicy robotniczej, był w przeszłości jedynym obiektem z kulturą i tanimi biletami dostępnymi dla kasy robotniczej. Z budynkiem sąsiaduje Music Mania, królestwo płyt winylowych dla wielbicieli bardziej wyszukanej i niezależnej muzyki, z dala od list przeboju. W 1991 roku na swoim jedynym koncercie w Belgii wystąpiła w Bayreuth legendarna grupa sceny grunge z Seattle Nirvana.
Zapis koncertu znajdziecie na YouTube. No i nie wypada nam zakończyć filmu bez skosztowania czegoś lokalnego. Zamówiliśmy sobie Stoveray, to jest piwny gulasz wołowy z chęt, podawany z frytkami. Nie pozostaje nic innego jak zacząć, ja wziąłem widelca zamiast łyżki sobie to teraz. No cóż, zaczynamy jeść. Eksplozji naszych kubków smakowych nie odnotowaliśmy, ale było smacznie, najedliśmy się. Bliźniaczym odpowiednikiem Stoveray jest Stouflace, bardziej mięsna niż gulaszowa potrawa, podana wspólnie na jednym talerzu, także z frytkami. Oczywiście nie może zabraknąć także piwa. Koniecznie piwo z chęt. Chęt to strop już widzieliście, są jeszcze Delirium, Artevelde czy Augustyn. Jeśli macie jednak ochotę na inną kuchnię, to znajdziecie szereg restauracji z kuchnią wielu krajów, a także kontynentów. Bez problemu traficie na restauracje wegetariańskie. W obrębie ulicy Slipstrat możecie skorzystać z kuchni tureckiej. Nie dotarliśmy do rezerwatu przyrody, którym to chęt się szczyci, Nie wspomnieliśmy o Międzynarodowym Festiwalu Filmowym. ani o organizowanym co 5 lat Flanders Expo. Planowaliśmy maks 20 minut na film, a już wyszło 25, a jeszcze tyle mieliśmy opowieści. No cóż, nic straconego, jeszcze wrócimy tutaj nieraz. Tym bardziej, że miasto dostarcza więcej atrakcji godnych z filmowania i opowieści. Powoli opuszczamy Chęt. Jeszcze chwilę odpoczynku przy czerwonej damie imieniem Lorelei, która swego czasu zniknęła, a później się odnalazła, ale zmieniła miejsce. Bądźcie z nami, zaglądajcie na naszego Facebooka, dawajcie lajki, dołączcie do subskrybentów, polecajcie innym. Do następnego. Widzimy się wkrótce. Janek. I Łukasz.